Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na odcinek nowej serii, w której będę wykonywać makijaż pod dany typ kolorystyczny. Docelowo będzie tych odcinków 12, tak jak jest 12 typów. Porozmawiamy sobie chwilkę o tych konkretnych typach, pokażę Wam, jakie produkty mogą się dla danego typu nadać, jakich kosmetyków używać, jakich kolorów i tak dalej. Chociaż ja sama nie jestem jakąś wielką fanką analizy kolorystycznej, może nie to, że nie jestem fanką, ale nie czuję potrzeby u siebie stosowania jej w moich makijażach i stylizacji. Ale wiem, że wiele z Was lubi gdzieś tam kierować się swoimi trafionymi kolorami, więc ta seria jest specjalnie dla Was. W tych odcinkach będę wykonywała makijaże idealnymi kolorami dla danego typu urodowego. Może niekoniecznie one zawsze będą idealnie pasować dla mnie i będą absolutnie komplementujące dla mnie, ale będę się starała, aby wyglądały one jak najbardziej korzystnie, ale będę chciała pokazać Wam, jakimi zasadami kierować się, aby dany makijaż dobrze wyglądał w danym typie kolorystycznym. Możecie sobie odtworzyć te makijaże u siebie i sprawdzić, czy dobrze się w nich czujecie, czy źle, czy czegoś Wam brakuje i wtedy może łatwiej będzie Wam zweryfikować, jakim typem kolorystycznym jesteście. Bo ostatnio trafiłam na taką bardzo mądrą opinię w internecie, że gdyby analiza kolorystyczna była taka prosta, to ludzie by nie płacili kroci za to, żeby je wykonywać. Wiecie, o co chodzi? Więc to nie jest takie proste, że po prostu spojrzymy w lusterko, no ja jestem taka i taka, prawda? Albo właśnie zrobimy sobie jakiś makijaż i już wiemy, że jesteśmy danym typem kolorystycznym, albo wyślemy komuś zdjęcie i ktoś na podstawie zdjęcia ma nam powiedzieć, jakim typem jesteśmy. To nie jest takie proste, ale pomyślałam, że jeżeli będziecie chcieli odtworzyć sobie dany makijaż, to będzie już Wam troszeczkę łatwiej, bo będziecie widzieli, co jest w danym makijażu nie tak, albo właśnie co jest tak. Także mam nadzieję, że seria będzie dla Was przydatna. Jeżeli chcecie, abym ją kontynuowała, to potrzebuję Waszego wsparcia. Możecie podbić odcinek, zostawić kciuka do góry. No i co? Lecimy. Zaczynamy sobie od jasnego lata. Tu mam paletę dla jasnego lata. Jasne lato jest typem harmonijnym, jasnym i chłodnym, ale przede wszystkim najważniejszym jego walorem, jakby najważniejszym jego atrybutem, przepraszam, jest to, że jest jasne. Także będziemy skupiać się na kolorystyce, która będzie właśnie delikatna, która nie przytłoczy urody jasnego lata. Lecimy z makijażem. Do stylizacji, do makijażu jasnego lata przygotowałam się ubierając na siebie dosyć jasne, pastelowe odcienie. Tutaj założyłam sobie białą koszulkę, taki jasny, pudrowy sweterek i srebrną biżuterię. Ogólnie, jeżeli chodzi o biżuterię, jasne lato może w zasadzie nosić jedno i drugie, i złoto, i srebro, ale te złoto jedynie jeżeli w tonach skóry jest odrobinę ciepełka, są może jakieś delikatnie żółte tony i lepiej postawić na takie jasne, jakby białe złoto, niż wiecie, takie ciemne, stare złoto, albo takie, wiecie, tego typu takie żółte. Więc ja tak dla pewności po prostu taki srebrzysty łańcuszek. Biel również tutaj jest jakby jak najbardziej w porządku. Fajnie, jak ona jest, może być czysta, ale też może być delikatnie złamana. Nie wiem, czy jestem jakby w 100% zadowolona z odcienia tego sweterka, bo wydaje mi się, że jasne lato jednak ono idzie tak ciutkę bardziej w fiolet już. Ten jest może odrobinkę bardziej ciepły, no ale nie znajdę w swojej szafie, wiecie, totalnie idealnie pasujących dla każdego typu ubrań. Ale wydaje mi się, że mniej więcej zamysł, wszystko jest ok. Więc zaczniemy sobie od makijażu brwi i tutaj właśnie, żeby nie dominować urody naszego jasnego lata, fajnie, żeby te brwi też potraktować dosyć delikatnie, więc ja sobie użyję kredki Eveline Brow Pencil w odcieniu Taupe, który jest takim chłodnym, ale nie za ciemnym odcieniem i tylko sobie delikatnie uzupełnię jakieś takie miejsca, w których brakuje mi trochę włosków. I na wierzch nałożę tylko trochę bezbarwnego żelu. Czas na przygotowanie skóry. Ja zacznę sobie od bazy i przejdziemy do podkładu. Cera jasnego lata jest zazwyczaj dosyć jasna, porcelanowa, często ma w sobie nieco chłodniejsze, wręcz delikatnie różowe tony. Ja, tak żeby troszeczkę bardziej się dopasować do tego typu urody, użyję nieco jaśniejszego podkładu niż zwykle. I tutaj wybiorę sobie Lancome, tą Idol Ultra Wear. Tutaj jest numer 120N, nie wiem, czy nie będzie aż za jasny, bo nie chcę tutaj robić charakteryzacji, ale on ma takie właśnie ładne tony, nie za ciepłe, nie za chłodne. Podkład
podkład nałożony, wyglądam dosyć blado, chociaż nie ma jakiegoś takiego tutaj wyraźnego odcięcia między żuchwą a szyją, to widzimy, że delikatnie odcień szyi wypada na bardziej żółty niż odcień twarzy. To dobrze, bo staramy się w tej serii, ja się staram dopasować do danego typu urody, więc jeżeli tutaj odcień skóry wypada troszeczkę bardziej różowo, no to dobrze. Przechodzimy w takim razie do korektora i ten chyba nałożyłam tak z automatu, ale ten jest chyba troszkę za żółty. Staram się go ściągnąć i użyję Hourglass odcień Birch. Może delikatnie pomieszam z tym poprzednim, żeby nie był aż za jasny i rozklepuję gąbeczką. Przechodzimy do bronzera i tutaj dla jasnego lata rekomendowałabym coś, co będzie miało odcień nieco chłodniejszy, ale też nie za ciemny. Tutaj ja wybrałam sobie Stars Moon Touch w odcieniu, to jest chyba 1. 01 Real Contour, czyli nieco bardziej konturujący odcień, ale też nie za ciemny. Jasne lato jest bardzo subtelnym typem urody, więc musimy pamiętać o tym, że nadmiar makijażu i zbyt ciemny makijaż, zbyt dużo kontrastów może po prostu tą urodę zdominować i ją przemalować zamiast podkreślić. Myślę, że ten odcień jest całkiem spoczko. Oczywiście na mnie pamiętajcie, że tutaj odcienie, których ja używam, to nie są moje rekomendacje konkretnie dla danego typu, bo to jest bardzo indywidualna sprawa. Każdy ma inne tony w skórze, każdy ma inną jasność, ciemność, preferencje, więc po prostu staram się z tego, co mam w swoich zbiorach wybrać to, co może danemu typowi najbardziej odpowiadać, ale wciąż robię makijaż na sobie, prawda? Jeszcze sobie lekko wszystko rozklepię, żeby nie było żadnych widocznych odcięć, jakichś plam. Wszystko ma być takie pięknie wtopione. No i widzimy, że ten odcień właśnie ładnie się prezentuje, nie wybija nam na jakieś takie ciepłe, pomarańczowe czy żółte tony. W przypadku różu nie trudno się domyśleć, jakie odcienie będą pasować jasnemu latu najlepiej. Jeśli chodzi o róże, unikamy na pewno wszelkiego rodzaju ciemnych i ciepłych tonacji, a stawiamy, tak jak zresztą pokazuje nasza paleta, na coś bardziej jasnego, pastelowego, delikatnego. Tutaj świetnie sprawdzą się wszelkiego rodzaju odcienie baby pink, bo one są właśnie jasne i trochę chłodniejsze. Oczywiście Soft Summer to nie tylko baby pink na policzkach. Możemy używać wszelkiego rodzaju bardziej przytłumionych, przygaszonych i nieco chłodniejszych odcieni. Mogą one wpadać w brąz, mogą wpadać w róż, mogą wpadać w fiolet. Ja może użyję sobie tego klasycznego z Diora. To jest odcień 001 Pink. Zobaczcie, nim na pewno nie zrobimy sobie krzywdy. Zobaczcie, mamy bardzo lekki i świeży efekt. I jeżeli chodzi o rozświetlacz, to tutaj również stawiamy na coś bardziej neutralnego, chłodnego, szampańskiego. Niekoniecznie jakieś takie, wiecie, niebieskości aż srebra, ale no unikamy takich po prostu ciepłych, żółtych tonów. Tutaj przykładowo paleta Ireny Eris, taki, wiecie, szampański, jasny odcień. Tutaj wypiek od Ireny Eris. Nieco chłodniejszy, ale minimalnie. Tu mam na przykład taki rozświetlacz z Flower Nose. Ten już jest taki bardziej idący w srebro. A tutaj Bobbi Brown z delikatną nutą różu. Moim zdaniem najlepiej dla tego typu będzie pasować ten, ale te wszystkie powinny spokojnie zagrać. Nakładam sobie zatem Bobbi Brown. Przypudruję sobie twarz i przejdziemy do makijażu oka. Jak już wcześniej mówiliśmy, jasne lato lubi dosyć delikatne i subtelne kolory, więc wszelkiego rodzaju ciężki i ciemny makijaż będzie tą urodę przytłaczać. Więc to, co na pewno powinno zniknąć z naszej kosmetyczki, jeżeli chcemy malować się wedle zaleceń dla jasnego lata, to na pewno wszelkiego rodzaju ciepłe tony, takie rdzawe, żółtawe, musztardowe, pomarańczowe, czy na przykład tutaj jest paleta, która jest przeciwieństwem tego, co powinno nosić jasne lato. Może być jakiś tam jeden cień by się znalazł, który tutaj by się nadawał, ale generalnie taka kolorystyka, gdzieś tam właśnie takie ciepłe brązy, musztardy, złota nie będą ładnie podkreślać urody. Tutaj na przykład mam też paletę Nataszy i tu widzimy takie tonacje, które idą właśnie mocno w żółty, tutaj mocno w taką czerwień pomarańczową, więc takich tonów unikamy. Za to możemy oczywiście wciąż używać brązów, natomiast niech będą one nieco chłodniejsze, nieco bardziej stonowane, trochę jaśniejsze. Tutaj na przykład jest paletka Afektu i może te cienie będą trochę za ciemne, znaczy mogą być spoko do kreseczki, natomiast właśnie te tutaj
tutaj już powinny być fajne, bo one są takie pośrodku. Nie są bardzo chłodne typu szare, ale też nie są ciepłe. Bardzo fajnie myślę, że sprawdziłaby się też paletka Cool Star od Stars, która widzicie, że jest taka bardziej właśnie w tonacji taupe, że te brązy są takie bardzo poszarzałe. I to jest naprawdę bardzo fajna paletka, bo ona też nie jest za ciemna. Mamy przepiękne srebrzyste błyski, więc ta również jest taką moją rekomendacją. Pomyślałam jeszcze o palecie Smolder, tylko tutaj też już nie każdy kolor, bo te na przykład są już takie skrajnie chłodne, aż takie niebieskawe i już mogą dla Soft Summer być troszeczkę za chłodne i podobnie ten rządek tutaj, na przykład te bardzo ciemne, też już mogą być za ciemne, ale chciałam Wam pokazać mniej więcej, jeżeli chodzi o kompozycję, o tonację, jak one się mocno różnią, na przykład porównując sobie paletę właśnie Smolder i paletę Neutrals od Cosmic Brushes, prawda? Widzimy to. Jeśli chcielibyśmy wprowadzić trochę koloru w nasz makijaż, co ja bardzo rekomenduję, bo wiecie, że uwielbiam kolor w makijażu, to myślę, że to jest absolutnie idealna paleta dla Soft Summer, czyli pastel Miami od Mexmo, która ma w sobie praktycznie same pastele i one wszystkie są takie właśnie chłodniejsze. Dla porównania pokażę Wam Pastel Drip również od Mexmo, która też jest pastelowa, ale ta już jest nieco cieplejsza. Widzimy to? Na pewno widzicie, że ta jest delikatniejsza, jaśniejsza, bardziej pastelowa i bardziej chłodna, więc do takich akcentów kolorystycznych, do jakichś subtelnych, kolorowych makijaży to będzie idealna paleta. Ja zacznę sobie od aplikacji bazy pod cienie i zacznę sobie od wyrównania kolorytu powieki jasnym beżem właśnie z paletki Cool Star od Stars. Zwykle tego nie robię, ale przez to, że nakładałam dzisiaj dosyć jasne odcienie pod oko i na twarz, to czuję, że jednak ta powieka się wydaje taka, no właśnie taka dużo ciemniejsza. Natomiast takie zabezpieczenie sobie tej powieki jasnym beżem też sprawi, że cieniowanie będzie bardziej delikatne, subtelne, łatwiej będzie nam rozblendować cienie, więc to też jest ogólnie dobry krok. Teraz przejdę sobie do tego jasnego odcienia taupe, czyli taki, ja to nazywam pieczarkowy odcień. To jest coś między brązem a szarością. To nie jest taka czysta szarość, taka wiecie, niebieska, ale też nie jest to ciepły brąz. I takim odcieniem możemy podkreślić sobie załamanie powieki, zewnętrzny kącik, tak żeby lekko wykonturować oko i wydobyć jego kształt. Mogę nałożyć też delikatnie na dolną powiekę. To już gdzie będziecie aplikowali te cienie, w jaki sposób też zależy od kształtu Waszego oka, więc tutaj nie sugeruję konkretnego sposobu na aplikację, a raczej jest to, wiecie, inspiracja. Niemniej makijażu Soft Summer nie będziemy tak drastycznie przyciemniać. Możemy stworzyć lekki gradient, ale stawiamy raczej na takie jasne kolory. U mnie może ten cień jest no niemalże niewidoczny, ale Soft Summer przy zazwyczaj jaśniejszych włosach, na przykład blond, i jasnej cerze, no będzie już ten kolor coś nam dawał. Będzie pięknie podkreślał kształt naszego oka, lekko się on wykonturuje, wydobędzie, ale bez przytłaczania urody. Teraz pomieszam sobie ten odcień i ten, żeby delikatnie dodać głębi w zewnętrznym kąciku i tutaj właśnie pogłębiam sobie zewnętrzny kącik, lekko załamanie powieki, ale też bez takich, wiecie, wyrazistych, mocnych wrażeń i efektów. Subtelne przyciemnienie, żeby delikatnie wydobyć powiekę. Jeśli chodzi o rozświetlenie powieki czy wewnętrznego kącika, to również właśnie stawiamy na takie nieco bardziej szampańskie odcienie. Właśnie ta paletka ma bardzo fajny, szczególnie ten, który idzie delikatnie w róż, ale takie lekkie srebrzystości też sprawdzą się jak najbardziej bardzo fajnie. Ja postawiłabym dzisiaj chyba na taką bardzo delikatną nutkę koloru. Tutaj na przykład jest taki przepiękny, lekko wpadający w róż, ale nie mocno wpadający w róż odcień. Prześlicznie będzie wyglądał na przykład taki subtelny fiolet, czy już mi brakuje palców, ale na przykład taki błękit. Coś pięknego. Zrobię sobie pod okiem taką delikatną osypkę z pudru, żeby nie osypały mi się żadne drobinki błyszczącego cienia. Więc sięgam sobie po ten delikatnie różowy odcień błysku. To jest odcień XOXO z Mexmo. I nakładam na środek powieki i przenoszę do wewnętrznego kącika.
Wiecie co, nie mam cierpliwości do nakładania błysków pędzelkiem. Ja muszę palcem, ja nie wytrzymię. To jest po prostu takie szybkie i takie proste. Możemy sobie dołożyć ten kolor też tak w sam kącik wewnętrzny, żeby delikatnie nam się odbijało światło i taki właśnie błysk w kąciku będzie się świetnie tutaj prezentować. Żeby dać troszeczkę więcej definicji naszemu makijażowi, wracam sobie do paletki Cool Star i ten najciemniejszy brąz, którym robię sobie subtelną kreskę. Light Summer będzie pięknie wyglądać w takich miękkich kreskach, właśnie w szczególności takich zrobionych cieniem do powiek. Coś pięknego. Kreseczkę zostawiamy cienką, delikatną, ale możemy też wcisnąć sobie trochę cienia tak między rzęsy, żeby lekko zagęścić linię rzęs. To nada nam definicji, ale nie ciężkości. No i obiecany akcent koloru. Tutaj powiem Wam, że kusi mnie bardzo iść w tą delikatną żółć, ale myślę, że ogólnie do tej mojej takiej dzisiejszej stylizacji będzie fajnie pasował ten subtelny róż. Odcień pastel. Może połączymy lekko z peachy. Ta brzoskwinka też jest fajna, ona nie jest taka bardzo ciepła, więc też powinna się tutaj fajnie sprawdzić. I aplikuję w wewnętrznym kąciku na ten wcześniej nałożony błysk, przez co efekt będzie troszeczkę bardziej miękki i subtelny. A jeżeli chcecie wydobyć mocniej taki pastelowy kolor, bo pastele ogólnie są trochę ciężkie do pracy, często wypadają bardzo delikatnie na powiece, warto jest pod spód nałożyć po prostu jakąś białą bazę. Może to być biały eyeliner, biała kredka. Na bieli pastele wypadają zawsze najlepiej. No powiem Wam, wygląda to mega cute. Podkręcam rzęsy i tuszuję tuszem do rzęs. Tutaj najlepiej sprawdziłaby się nie czarna maskara, jakaś taka ciemniejsza, na przykład brązowa, żeby też nie zdominowała urody. A jeżeli macie czarną, to po prostu stawiamy na bardziej wydłużającą niż pogrubiającą, żeby efekt był troszkę bardziej miękki i subtelny. Myślę, że makijaż oka mamy skończony. Mogę strzepnąć nadmiar pudru. I możemy przejść do makijażu ust. Najpierw zrobimy sobie małą selekcję odcieni konturówek. Zaczynając od tych nieco bardziej brązowych, stawiamy na dosyć jasne i trochę chłodniejsze brązy. Tu mam Cosmic Brushes Rebel. Glam Shop Mleczna Czekolada będzie też fantastyczna, bo ona ma troszeczkę fioletowych tonów w sobie. Myślę, że super też sprawdzi się Stars Eternity w odcieniu Nude Otter, która jest też jasna. I też ma troszkę takich różowych, fioletowych tonów, ale przy makijażu ust wygląda tak jakby delikatnie konturująco. Z nieco bardziej różowych Lip Shaper od Mio w odcieniu 02 Dear Rose. Już taki nieco bardziej różany odcień, piękny, chłodny. Tu mam NYX Line Loud w odcieniu 13 Fierce Flirt. Ten jest taki już idący delikatnie w kierunek mauve. To jest taki naprawdę chłodny i wyraźnie różowy odcień. Ale wciąż jasny, to też jest istotne. I tutaj mam Hean 502 Nougat, już troszeczkę ciemniejszy, ale wciąż myślę, że wyglądałby spoko z jakąś jaśniejszą pomadką. Ja zacznę sobie właśnie od konturówki i wybrałam sobie tą Eternity od Stars. I delikatnie podkreślam sobie kontur moich ust. Jeżeli lubimy delikatne makijaże i delikatny efekt, możemy sobie ten kontur jeszcze delikatnie paluszkiem zmiękczyć. Wtedy efekt będzie jeszcze subtelniejszy, ale zobaczcie, że ta konturówka naprawdę nie jest ciemna. Ja mam dosyć jasny kontur ust, a widzimy, że ona nie robi mi takiego, wiecie, ciemnego wąsa. Jeśli chodzi o pomadki, to tutaj taki mały przegląd. Z takich bardziej neutralnych myślę, że spokojnie Charlotte Tilbury Pillow Talk, który jest czymś między różem a brązem, taki wiecie, delikatnie zgaszony odcień. Tutaj jest Glam Shop Tafla Glazurka, odcień glazurka. Coś właśnie do użycia z ciemniejszą konturówką, czyli Glam Shop Ślubna. To jest taki przepiękny nudziak, ale różowy. Tu mam jeszcze różową z Glam Shopu. Ta jest już taka, wiecie, bardziej w chłodnym kierunku idąca. Tu jest Stars in the Cube, odcień
06. Tu mam taką paletę od Danessy Myricks, więc też pokażę Wam kilka kolorów z tej palety. Tutaj taki nieco żywszy róż, tutaj bardziej idący w mauve, czyli z taką lekko fioletową nutą. Tutaj nieco bardziej zgaszony, trochę już za ciemny może być, ale jak go wiecie, delikatnie doklepiemy paluszkiem, to też powinien być ok. Ogólnie jasne lato o dziwo też podźwignie takie troszeczkę żywsze odcienie na ustach, właśnie jak ten czy ten, więc tych nie musimy się absolutnie bać. I ja może właśnie użyję sobie tego takiego żywszego różu, żywszego, bardzo jasnego w zasadzie. Zobaczcie, jak się doklepie go, to wcale nie jest aż taki intensywny. Więc to jest propozycja numer 1, jeżeli chodzi o usta. Takie nieco bardziej cukierkowe. Uważam, że wyglądają przepięknie, ale pokażę Wam również opcje z nieco bardziej zgaszonymi. Tutaj użyjemy sobie może właśnie tej ślubnej z Glam Shopu. Zobaczcie, też bardzo delikatny, subtelny make-up i uważam, że w tej konfiguracji ta ślubna wygląda absolutnie przepięknie, a jest jednak troszeczkę bardziej zgaszonym odcieniem, ale jest dosyć jasna. Spróbujmy sobie jeszcze Pillow Talk od Charlotte, bo wcale nie musimy używać tylko i wyłącznie różowych kolorów. To jest jednak takim pięknym nudziakiem, delikatnie różowym. Dajcie znać, która opcja podoba się Wam najbardziej. Ja wracam do różowej. I tak się prezentuje skończony makijaż dla jasnego lata. Myślę, że ta paleta teraz komponuje się tutaj razem z moją twarzą absolutnie idealnie i wszystko pięknie ze sobą wygląda. Dajcie mi znać, co myślicie o dzisiejszym odcinku. Jeżeli odtworzycie ten makijaż, to napiszcie o Waszych odczuciach. Czy dobrze się czułyście, czy źle, czy było dla Was za mocno, za jasno, za ciepło, za chłodno. Piszcie o Waszych odczuciach, a jeżeli chcecie, żebym kontynuowała tą serię, to możecie napisać, który typ urodowy powinnam użyć jako następny do odcinka. Jeżeli chcecie, abym kontynuowała serię, potrzebuję Waszego wsparcia, zostawcie kciuka do góry, jakiś komentarz. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.